Po chrześcijańsku. Nie wpuszczać imigrantów koczujących na Białorusi. Paweł Kukiz się skorumpował politycznie, ale w ważnej sprawie. Mamy mieć powszechny dostęp do broni. To szansa na wzrost potencjału militarnego Polski. Że, zacytuję Józefa Mackiewicza, nie trzeba głośno mówić. Czyli o czym nie mówi się po śmierci arcybiskupa Hozera. A my powiemy i to głośno. Niedziela 22 sierpnia, Maciej Orłej, zapraszam na program w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Koncertowo zrealizowany przez USA bałagan wpływa także bezpośrednio na bezpieczeństwo polskich granic. Kryzys migracyjny spowodowany sytuacją w Afganistanie wykorzystuje do wywarcia presji na Unię Europejską wujek Łukaszenka, nasz kochany sąsiad, samozwańczy prezydent Białorusi i mistrz przylizanego włosia, taki ciepły człowiek, według pana Karczewskiego, prowadzi swojego rodzaju wojnę hybrydową na polsko-białoruskiej granicy. W Usnarzu Górnym w województwie podlaskim powstało obozowisko migrantów, których wypychają z Białorusi tamtejsze służby. Na pasie ziemi niczyjej koczuje już kilkadziesiąt osób, m.in. z Iraku i Afganistanu, w tym kobiety i dzieci. Za drzewami po białoruskiej stronie czają się tamtejsi pogranicznicy, w razie gdyby nam wpadło do głowy przeganiać przybyszów z powrotem. Afgańscy i irakijscy przybysze do powrotu na Białoruś się jednak raczej nie garną i wcale im się nie dziwię. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, tylko w sierpniu tego roku 1935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Straż Graniczna nieoficjalnie przyznaje, że nie za bardzo wie, jak się w stosunku do koczujących na pograniczu ludzi zachować. Z Warszawy płyną pełne chrześcijańskiego miłosierdzia słowa nie wpuszczać i nie ingerować. Z drugiej strony podlaskie serca, jakieś takie łaskawsze i żal się najzwyczajniej tych ludzi strażnikom robi, przywożą więc wodę, zapasy żywności, często zakupione za własne pieniądze. Jaki jest plan polskich władz? No, nie wpuszczać. A może coś więcej? Przez pierwsze kilka dni z Warszawy słychać było tylko pełną konsternacji ciszę. Wreszcie ktoś światły wpadł na genialny plan i oprócz standardowego zwiększenia zasobów w Straży Granicznej w ekspresowym tempie postawiono blisko 100 km drutu kolczastego wzdłuż zagrożonej części granicy, a w trakcie jest montaż dodatkowych 50 km, a może jeszcze więcej, kto wie. To jest wojna zaczepna z użyciem broni biologicznej, napisał na Twitterze Przemysław Wenerski, szef programu Alarm w TVP1. Te słowa dotyczyły grupy uchodźców koczujących na granicy białorusko-polskiej. Ludzi pan Przemysław porównał do broni biologicznej i jeszcze nomen omen bronił, może nawet biologicznie bronił tego sformułowania, odpowiadając na krytykę w komentarzach, że jak to, czegoś nieuki nie rozumiecie, to porównanie jest uzasadnione, ponieważ ludzie to organizmy żywe, a w języku greckim bios to życie. A nie, no to wszystko jasne. Skoro bios po grecku to życie, to można ludzi nazywać bronią biologiczną, oczywiście. Podobnie ja mógłbym nazwać kogoś, kto ma kłopoty, z przeproszeniem, kurwą, a potem tłumaczyć, że przecież po włosku kurwa to zakręt, no to chyba wszyscy wiedzą, więc człowiek kurwa to taki ktoś na zakręcie, czy zakręcony. No co, nieuki, nie wiecie tego? Metoda na Trumpa jest może i dobra jako rozwiązanie doraźne, ale w końcu coś z tymi uciekającymi przed wojną i głodem ludźmi będzie trzeba zrobić. Jednak nie tylko Polska zmaga się z wykorzystaniem uchodźców do działań hybrydowych przez Białoruś. Do podobnych incydentów prowokowanych przez władze w Mińsku dochodzi także na granicy z Litwą. Tam reżim Łukaszenki poczyna sobie jeszcze śmielej. We wtorek 12 białoruskich żołnierzy przekroczyło nielegalnie granicę, wypychając za nią 35 imigrantów z Iraku. Żołnierze wycofali się dopiero, gdy litewscy strażnicy kilkukrotnie ich upomnieli. Pomysł z odgrodzeniem się od problemów uchodźców zaczerpnęliśmy chyba właśnie od Litwy, gdyż tamtejszy Sejm postanowił zbudować na granicy z Białorusią płot o długości 508 km. Niewiele brakuje do długości muru, który zaczął budować Trump na granicy USA z Meksykiem. I zresztą nie skończył. No to już inna sprawa, na marginesie tak mówię. Budowanie płotów, murów, ogrodzeń to sprawdzony od wieków sposób na odizolowanie się od wielu problemów, ale nie na ich rozwiązywanie. Na przykład szef Polski Jarosław Kaczyński od początku kadencji stosuje ten zabieg, izolując się co pewien czas od społeczeństwa
płotem nieprawdopodobnego kordonu policyjnych pojazdów. Mam dla was komentarz eksperta na temat sytuacji z uchodźcami. To jeszcze nie jest efekt przejęcia Kabulu przez talibów. To efekt praktyki stosowanej przez Łukaszenkę od 10 lat. Podobny numer wyciął przed Euro 2012. Powtarza to od wielu lat, wtedy kiedy Unia wprowadza lub chociażby zapowiada sankcje. Według mojej znajomości prawa międzynarodowego, to co robi Straż Graniczna to czyste bezprawie. Nie wolno im odmawiać wniosków azylowych, a na czas ich rozpatrywania powinni umieścić uciekinierów w cywilizowanym miejscu. Tak powiedział specjalnie dla nas, dla WTS-u, ekspert z zakresu bezpieczeństwa w latach 1993-94, zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa Piotr Niemczyk. Prawdziwym problemem nad Wisłą jest bardzo popularna za sprawą pewnego znanego muzyka, parlamentarzysty, korupcja polityczna. Warto więc podsumować, kto kogo i do czego skorumpował w ostatnim czasie. Można śmiało powiedzieć, że twarzą ostatnich działań w tym zakresie jest oczywiście Paweł Kukiz, który, jak przystało na antysystemowca, koncertowo zaczął grać w jednym zespole z Prawem i Sprawiedliwością. A jeszcze w 2015 roku nasz sejmowy muzyk mówił tak. Żyjemy w partiokracji, a nie w demokracji. Władzę sprawują tak zwane mafie sejmowe, czyli grupy partyjnych jedynek wystawianych przez wodzów. Polityków, którzy są porządnymi ludźmi, można policzyć na palcach jednej ręki. Wszyscy oni są przeciwnikami jakichkolwiek zmian, bo mają dożywotnio zagwarantowaną partycypację w korzyściach płynących z udziału w układzie. To zresztą trafna analiza naszego systemu politycznego. Gorzej, że pan Paweł ostatnio sam stał się przeciwnikiem wspomnianych przez siebie przed laty zmian. Ciekawe tylko, jakie korzyści płynące z udziału w układzie ma zagwarantowane. W jego przypadku nie jest to do końca jasne, ale z innymi gwiazdami politycznej karuzeli ostatnich tygodni sprawa jest już nieco prostsza. Na przykład ludzie wyrzuconego ostatnio z rządu Jarosława Gowina, którzy zaraz po usunięciu swojego lidera z koalicji dumnie stanęli za nim murem, składając dymisję, dość szybko się z tego muru wykruszyli. Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z ramienia Porozumienia, najpierw poinformował, że złożył dymisję w solidarności z Gowinem, by tego samego dnia wieczorem opuścić dotychczasowego szefa i wrócić po swoje ministerialne apanaże. To znaczy te apanaże tylko przypadkiem, taki skutek uboczny brania odpowiedzialności za dobro Polski. Podatni na korupcję polityczną okazali się także dwaj inni wiceministrowie, którzy pierwotnie rozdzierali szaty za Gowina. Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak otrzymali 17 sierpnia z rąk premiera powołania na stanowiska wiceministrów w resorcie rozwoju i technologii, czyli w tym samym, z którego tak ochoczo składali dymisję jeszcze chwilę temu. Jak to u niektórych jednak szybko chciwość wygrywa z lojalnością, prawda? Najwięcej korupcyjnych rozterek z całej tej listy patriotów miał chyba jednak poseł Lech Kołakowski. W listopadzie 2020 roku odszedł z PiS po tym, jak został zawieszony w prawach członka za zagłosowanie przeciwko piątce dla zwierząt. Może pamiętacie tę sytuację. Niespodziewanie, najpewniej za sprawą wspomnianego wcześniej u innych kolegów poczucia odpowiedzialności za sprawy państwa. Naturalnie. Pan Lech wrócił na łono partii niczym syn pierworodny. Albo marnotrawny. Dodatkowo, niezwykle szlachetnie, zgodnie ze swoim nieskazitelnym sumieniem, pan poseł zrezygnował z uposażenia poselskiego, przekonując, że jest bogaty i go nie potrzebuje tego uposażenia. Mówił szczerze, od serca, bo jest bogaty i tylko trochę być może, powtarzam, trochę, być może pomógł mu fakt, że został doradcą prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak więc widzicie, w Sejmie sami altruiści, od Kukiza po Kołakowskiego. Te wszystkie apanaże, posady i uposażenia to właściwie im przeszkadzają. Są trudną do zniesienia koniecznością w służbie państwu i obywatelom i ku chwale ojczyzny.
I jeszcze zacytuję niedawny post Pawła Kukiza na Facebooku. Nigdy nie chciałem, nie chcę i chcieć nie będę posad, ministerstw, synekur ani dla siebie, ani dla naszych posłów, ani naszych rodzin, znajomych. Dla nikogo i od nikogo. Można potępiać moją postawę i to rozumiem, bo ludzie mają prawo nie rozumieć, ale podłością jest zarzucanie mi korupcji. Owszem, sprzedałem się, ale nie za pieniądze, tylko za ustawy, które będą służyć wszystkim Polakom. Pawłowi Kukizowi najpewniej chodzi o JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, i to ma uzasadniać działanie na rzecz osłabiania wolnych mediów w naszym kraju. Mediów obnażających propagandę mediów tak zwanych publicznych. I teraz tak, poczekajcie, niech się zastanowię. Chwileczkę. Momencik. No nie, jednak mnie to nie przekonuje. Zdaniem dziennika Rzeczpospolita powoli spełnia się mokry sen Konfederacji. Na spółkę z PiS przygotowują bowiem projekt nowej ustawy o broni, niekoniecznie biologicznej, o broni i amunicji. Według nieoficjalnych informacji ma być to prawdziwa rewolucja, prawie na skalę tej przemysłowej. Nareszcie każdy będzie mógł zastrzelić każdego. Dobra, Orłoś, nie trywializujmy bardzo poważnej sprawy. Oczywiście. Według projektu pozwolenie na broń mógłby otrzymać każdy, kto ukończył 18 lat, nie choruje psychicznie, mieszka w Polsce i nie został skazany za konkretne przestępstwa. Pozwoleń nie będzie wydawała już policja, a wojewoda czy starosta. Trochę niepokoi fakt, że szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kultury Posiadania Broni Michał Urbaniak porównuje zdobycie pozwolenia na broń do zdobycia prawa jazdy. Przepraszam, ale to porównanie jest mocno ryzykowne. Ilu gości, którzy mają prawo jazdy, nagminnie łamie przepisy i doprowadza do wypadków, niestety również tych śmiertelnych, więc z pozwoleniami na broń byłoby podobnie, super, naprawdę super. Nowe przepisy wprowadzałyby możliwość zdobycia tzw. obywatelskiej karty broni. Dokument pozwalałby wszystkim spełniającym warunki ustawy na zabawy z bronią w wersji dla entuzjasty, czyli ze strzelbami i bronią gazową. No i wreszcie chłopaki z obrony terytorialnej będą mogły w wolnych chwilach poćwiczyć na sprzęcie, który będą umieli obsługiwać. Pan przewodniczący przekonuje, że wprowadzenie ustawy w życie oznaczałoby wzrost naszego potencjału militarnego, naszego, krajowego. No i zgadzam się. Już jesteśmy jako naród podzieleni na dwa obozy okopane na swoich pozycjach i teraz tylko broń palna i będzie się można ponapierdalać już tak na serio. To już pewne. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli, że od 1 września uczniowie z pewnością powrócą do nauki stacjonarnej. Wraz z nowym rokiem szkolnym, oprócz samego COVID-u, obym się mylił, odpukać, przepraszam, do szkół zawitają także szczepienia na tego COVID-a. Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że za jakiś czas do placówek skierowane zostaną mobilne punkty szczepień, no i aby takie szczepienia odbyły się w danej szkole, niezbędna będzie zgoda dyrektora, który oprze się na opiniach i wskazaniach zebranych przez rodziców. Podczas szczepienia dziecka zaszczepić się będą mogli również rodzice ucznia i pracownicy samej szkoły. Wszystko pięknie i ładnie, ale patrząc na tę sytuację tak ogólnie, to głównym problemem nie jest przecież dostępność szczepień, tylko brak chęci połowy społeczeństwa do ich przyjęcia. Stąd może warto zainwestować w element edukacyjny. Wiem, że to nie jest najmocniejsza strona ministra Czarnka, ale warto chyba odpowiedzieć ludziom na pytania, czym się szczepią, dlaczego mają to zrobić i jakie są tego konsekwencje, bądź jakich konsekwencji nie będzie. Dość proste do wyjaśnienia rzeczy, a jednak edukacji w tym zakresie nie ma. Polityka informacyjna rządu leży i kwiczy. Za to są nic nie mówiące plakaty z celebrytami i pustym hasłem, które nikogo do szczepień nie przekonuje i nie przekona. To jest po prostu niemożliwe. Gdzie jest cholera jasna orędzie prezydenta Dudy w tej sprawie? No nie wiem, co mam powiedzieć. Gdzie jest list episkopatu o szczepieniach, który byłby obowiązkowo odczytywany we wszystkich parafiach w Polsce w każdą niedzielę, na każdej mszy? Gdzie jest odezwa
prezesa Kaczyńskiego, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Podejrzewam, szczerze wam powiem, że ministra Niedzielskiego to tak w ogóle szlak trafia, no ale co on biedny może? A co może wspomniany przed chwilą prezydent Andrzej Duda? No właśnie, mógłby na przykład, może nawet wraz z małżonką, wygłosić orędzie w sprawie szczepień. Zachęcić do szczepień. Na razie się nie zapowiada, natomiast opublikował pan prezydent wzniosły tweet po śmierci Henryka Hozera. Odejście księdza arcybiskupa Henryka Hozera do domu ojca to dla Polski i Kościoła duża strata. Będzie brakowało tego mądrego kapłana o wielkiej wiedzy i sile ducha. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Nie powinno się mówić źle o zmarłych, ale było tyle kontrowersyjnych wypowiedzi arcybiskupa, że trudno nic nie powiedzieć. O LGBT+, że to ruchy niszczycielskie, ideologiczne i bardzo groźne, że chodzi o chorobę antropologiczną, zaraźliwą, już o cechach pandemii. Poparł arcybiskup Hozer słowa arcybiskupa Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. O in vitro mówił, że to rodzaj wyrafinowanej aborcji, młodsza siostra eugeniki, i porównywał in vitro do bomby atomowej. O gwałtach, że jak kobiety są gwałcone, to mają taki stres, że rzadziej zachodzą w ciążę. Ale nie tylko słowa, chodzi też o działania Henryka Hozera. Jak przypomina Okopres, organizował w Polsce spotkania z księdzem Johnem Baszborą, kaznodzieją z Ugandy, twierdzącym, że uzdrawia chorych, a nawet wskrzesza zmarłych. Hozer wynajmował dla niego stadion narodowy. Na oglądanie i doświadczanie cudów przychodziło nawet 58 000 osób, które kupiły bilety, dodam od siebie. No i sprawa księdza Grzegorza K. z warszawskiego Tarchomina, który, znowu cytuję Okopres, przez ponad rok wykorzystywał seksualnie 11-letniego ministranta. W 2011 roku prokuratura zawiadamia kurię warszawsko-praską, którą kieruje arcybiskup Hozer, że wszczyna w tej sprawie dochodzenie. Zgodnie z watykańskim prawem ustanowionym jeszcze w 2001 roku przez Jana Pawła II, Hozer po otrzymaniu takiej wiadomości powinien od razu wszcząć kościelne śledztwo i jego wstępne wyniki przekazać Watykanowi. Nic takiego jednak się nie dzieje. Arcybiskup nie zawiesza nawet księdza Grzegorza w obowiązkach, nie broni mu kontaktowania się z dziećmi. Nic nie zmienia się także po wyroku pierwszej instancji z marca 2013 roku. Zostaje w nim skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata. We wrześniu 2013 roku TVN24 w reportażu Wojciecha Bojanowskiego pokazuje, że ksiądz wciąż odprawia msze w swojej parafii i opiekuje się grupą 32 ministrantów. Według obliczeń TVN24 od dnia, w którym Hozer dowiedział się o śledztwie w sprawie księdza, odprawił on ponad 500 nabożeństw. Jak ustaliło Okopres, rok później zapada prawomocny wyrok za wykorzystywanie seksualne kolejnego ministranta. Ale pozwólcie, że ponownie zacytuję ten tweet prezydenta Dudy. Odejście księdza arcybiskupa Henryka Hozera do domu ojca to dla Polski i Kościoła duża strata. Będzie brakowało tego mądrego kapłana o wielkiej wiedzy i sile ducha. Po śmierci i na pogrzebie arcybiskupa padło dużo wzniosłych słów. A może należałoby się trzymać tego znanego powiedzenia ciszej nad tą trumną? Zanim się pożegnamy, chwila muzyki w WTS-ie. Oddaję głos Antosiowi. Z tego co wiem, będzie dziś o chęci mieszkania w wolnym kraju. Witam. Dziś w dziale muzycznym utwór sprzed roku, taki co powstał dla służby zdrowia i walki z ostrym cieniem mgły. Wiem, że to już pewnie starość, ale podesłane to będzie puszczone, bo fajne. Przed Państwem pan Maciej Jędrzejko w utworze Ja chcę mieszkać w wolnym kraju. To znaczy, to jest tytuł utworu, a nie moja deklaracja, chociaż ja też bym chciał mieszkać w takim właśnie kraju. Ja chcę mieszkać w wolnym kraju, gdzie jest wolne każde słowo, gdzie prezydent wie co mówi, konkurencję mają zdrową. Ja chcę mieszkać w wolnym kraju, gdzie jest wolne każde słowo, gdzie prezydent wie co mówi, konkurencję mają zdrową.
suby na YouTubie, obserwowanie na Facebooku, patronowanie na patronite.pl. Nie zapominajcie też o Discordzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w czwartek. Cześć.